Cześć, hello, Siostok. Tydzień temu nie było odcinka. Niestety ze względu na bardzo złe samopoczucie po chemioterapii nie byłem w stanie nagrywać. Ale teraz już się czuję dużo lepiej, więc nagrywamy i omawiamy. Pierwszą produkcję, którą chciałem wam przedstawić, to jest Void Dreams 41 Aga Demo Pack z 2025. Zestaw takich małych dem i paradoksalnie przysporzyło mi to najwięcej problemów oraz było największym wyzwaniem, aby uruchomić to na prawdziwej Amidze. Nie wiem dlaczego, nie udało mi się zamontować obrazu dyskietki, więc ją sobie nagrałem. Ale na Amidze 4000 startowało to tylko do menu. Wybierając jakąkolwiek inną opcję słyszałem muzyczkę, ale brak obrazu na Flickrze. Ja już się z czymś takim kiedyś spotkałem, że program działał w PAL-u czy tam w NTSC, pokazywał obraz prawidłowo na złączu wideo, ale na skandablerze już była czerń. Więc przeniosłem się na Amigę 1200, tam w ogóle to się nie chciało uruchomić. Musiałem wyłączyć Blizzarda PowerPC z Bevision. Ci co nie wiedzą, to powiem, robi się to za pomocą klawisza 2 w trakcie włączania komputera. No i tam się obraz pokazał. No ale nie było go jak zgrabować. Udało mi się wygrzebać z szuflady kartę, którą kupiłem z 10 lat temu. EasyCap. 15 lat temu, właściwie 20, to było dosyć popularne urządzenie na USB 2.0. Służyło to głównie do zgrywania kaset VHS na komputer. Tak to było reklamowane. Jest to fajne urządzonko, bo ma i złącze cinch, tak zwane, oraz S-Video, co zamierzam wykorzystać w Amidze CD32. No ale niestety nie ma do tego sterowników pod Windowsa 10. Te, które znalazłem, nie działają. Udało mi się znaleźć ostatnie pod Windowsa 7 z 2007 roku i to wystartowało. Tak prezentuje się moja Amiga 1200 podłączona pod kompozyt z wyłączonym Blizzardem PowerPC. Karta fizycznie jest w Amidze zamontowana nadal, ale jest wyłączona. No więc uruchomię ją sobie z dyskietki. Zobaczmy, jak ta produkcja się prezentuje. Krówka. No i właśnie w takich momentach ja na Amidze 4000 miałem ciemność. Nie było obrazu. Coś takiego mi robił kiedyś Disk Copy. Nie dało się go uruchomić na Amidze 4000 ani 2000. Jeśli się nie podłączyło obrazu pod złącze wideo. Przez skandubler nie chciało to działać. Może ktoś się wypowie, dlaczego się tak dzieje. Niestety nie wiem. No fajnie to wygląda. W wolnej chwili będę musiał poświęcić tej dyskietce trochę czasu i zapoznać się z jej zawartością. Mamy nową wersję programu ISOmount. Służy do montowania obrazów ADF-ów, obrazów PC-towych dyskietek, partycji dysków twardych itd. Jest tego całkiem sporo. Ja tego zestawu zasadniczo nie używam. Nie, że jestem do niego w jakikolwiek sposób zrażony. Po prostu nie znam tego pakietu. Od dawna korzystam z Disk Image Device, tego tutaj właśnie, którego widać. Robi wszystko to, co chcę, to czego potrzebuję, ale nie jest od dawna rozbudowywany. A ISOmount jest, więc myślę, że będę się musiał niedługo przyjrzeć bardziej temu pakietowi i zdecydować, być może jest czas na zmianę. Pierwszy polski akcent dzisiaj. Go Wars. Czy Wars?
pisane przez V. Program autorstwa znanego dobrze wszystkim amigowcom Krzysztofa Donata. Pozdrawiamy. Jest to program dziwny. Nigdy się nie spodziewałem czegoś takiego, że taka produkcja może być potrzebna. Służy on do edycji zmiennych środowiskowych, czyli w amigowym świecie plików tekstowych zapisanych w katalogu ENV. Możemy je sobie odczytać, podejrzeć i w razie potrzeby zmienić, dodać nowe i usunąć. No ja zawsze to robiłem za pomocą FileMastera oraz jakiegoś tam edytora tekstu. Autor stwierdził, że ten program jest widocznie potrzebny. Bawię się nim kilka minut i stwierdzam, że ułatwia to grzebanie w zmiennych ENV. Nawet sobie możemy odfiltrować. Chyba ten program zagości u mnie na dysku twardym. Fajnie, że Krzyśkowi chce się programować na Amidze i tworzyć nowe produkcje. Dziękujemy. IRA. Program o dosyć ciekawej nazwie. Reassembler dla Amigi OS 4.1, MorphOSa oraz trójki, czyli klasyka. No nie pokażę wam tutaj za dużo, bo ja się na assemblacji znam dokładnie tak samo jak deassemblacji, czyli w ogóle się nie znam, ale znam to nazwisko. To jest autor WinUAE. Brał udział w tworzeniu tego programu. No jak sam opis mówi, służy on do deassemblacji oprogramowania. Na pewno bardzo przydatna rzecz dla ludzi, którzy znają się na assemblerze, na programowaniu i potrafią zrobić z takiego programu użytek. FireMeter. Również specyficzny, niecodzienny program. Za jego pomocą możemy sobie mierzyć z jaką prędkością działa autofire w joysticku. No to zmierzmy. 47-48 strzałów na sekundę. Mniej więcej taki jest przedział. Sprawdźmy, ile jestem w stanie wyklikać ręcznie bez autofire'a. Wyłączam go teraz i naciskam tyle, ile się da. No ale to jest takie nieporęczne. Złapię joystick normalnie w rękę i będę wciskał autofire najszybciej, jak tylko będę w stanie. Jestem w stanie oddać około 5 strzałów na sekundę. Pierwszy raz w życiu coś takiego zmierzyłem i jest to ciekawe. Na pewno warto się zapoznać z tego typu programem. Jest nowa wersja AMI SSL, bardzo ważnego programu. Jeśli mamy Amigę podłączoną do internetu, trzeba zrobić 3 rzeczy. Pobrać, rozpakować i zainstalować, co właśnie czynię. Przydałaby się jeszcze troszkę lepsza przeglądarka internetowa niż iBrowse. Co prawda jest NetSurf, no ale on niestety działa zdecydowanie zbyt wolno. Być może na PitStormie będzie bardziej używalny. Nie testowałem, nie mam jak. Pojawiły się 2 ważne programy. Tak faktycznie jeden program i jedna biblioteka. CPU-A oraz Identify Library. Już mam wgrane obydwa. Bardzo lubię ten program, bardzo lubię tę bibliotekę. Tak ten program wygląda na Amidze 4000 desktop. Już go omawiałem kilkukrotnie i każda kolejna wersja naprawdę mnie cieszy. Zaraz go uruchomię na Amidze 1200. Jestem ciekaw, czy będzie widoczna pamięć karty Bevision. Niestety nowe CPU-A nie działa mi na Amidze 1200. Mam wgraną najnowszą wersję Identify Library. CPU-A 030 uruchamia się. No, jest bez zmian, tak. Pokazuje wideo memory, że jest 8 MB na Permedi 2, czyli karcie Bevision. Ale wersja 3.1.0.3.1 tak jak jest tutaj, niestety się nie uruchamia. Mamy guru. Jest mi bardzo smutno z tego powodu. Będę musiał maila wysłać do autora. LHA Archiver wyszedł w 4 wersjach. Na MorphOSa, OS 3, OS 4 oraz WarpOSa. Nie ukrywam, że ta ostatnia mnie
chyba najbardziej interesuje. Ja już o tym programie mówiłem tutaj w poprzednich odcinkach. Jego filozofia działania jest dosyć specyficzna. To znaczy najpierw wybieramy nazwę pliku, które będzie nosiło archiwum. To dajmy ten file, niech będzie. Dla mnie jego podstawową wadą, taką właściwie dyskwalifikującą jest to, że nie mogę sobie zrobić kopii systemu. Mam tutaj system. No i otrzymujemy taki oto komunikat. Nie da się. Kolejną wadą, taką dosyć dużą dla mnie jest, na przykład nie mogę sobie wybrać 2 katalogów, które bym chciał zarchiwizować. Jak kliknę, to od razu program wchodzi do tego katalogu i nic więcej się nie da zrobić. Nie da się zarchiwizować pojedynczych plików albo kilku plików. Jakieś to takie dziwne. No ale sprawdźmy. Zarchiwizujmy sobie WB Startup. Niech będzie, że do RAMu. No i coś tu chyba nie siadło, bo to powinna być wersja na Warp OS-a. A ja widziałem ewidentnie, że on używa procesora 68K. Może coś pomyliłem? Sprawdźmy. No to jeszcze raz. Tym razem skompresuję katalog Expation, bo tam mam dużo więcej rzeczy i programów. Dobrze, dajmy do RAMu. No i procesor PowerPC milczy. Wszystko się dzieje na 68K. Co robię źle? No tak wygląda niby wersja na Warp OS-a. Jak widać działa na procesorze 68K. Nie wiem, co tutaj jest grane. Jest e-mail do autora, więc na pewno do niego napiszę. No nic, to na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Chciałbym Was oczywiście zaprosić na grupę na Facebooku Retro z Serca i Pasji. Link macie w opisie. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.